Nowy Jork. Miasto, które każdy zna, nawet jeśli nigdy tam nie był. Miejsce, które w filmach wygląda jak spełniony sen, a w praktyce podobno potrafi człowieka przerzuć i wypluć. Lecę tam pierwszy raz, nie sam, nie z biurem podróży i nie po to, żeby tylko odhaczyć te najbardziej famous miejsca. Lecę tam do mojej przyjaciółki, która tam mieszka i obiecała pokazać mi miasto takim, jakim ono jest naprawdę. I od razu pojawia mi się pierwsze pytanie. Czy Nowy Jork naprawdę daje poczucie, że wszystko jest możliwe? Dobra, ale zacznijmy od początku. Nazywam się Grzegorz i to jest pierwszy film z mojej podróży do Stanów. W ogóle skądkolwiek, którą nagrywam. Od dawna chciałem zrobić coś więcej niż zwykły wyjazd i kilka zdjęć do telefonu. Chciałem opowiedzieć historię. Taką, w której nie tylko pokazuję miejsca, ale próbuję też zrozumieć, dlaczego one właśnie tak działają na ludzi. A Nowy Jork działa. Na wyobraźnię, na ambicje, na ego, no i oczywiście na portfel. Czasem niestety najbardziej właśnie na to. Stany Zjednoczone to kraj ponad 340 milionów ludzi. Ogromny, różnorodny i trochę przesadzony we wszystkim. Od samochodów, poprzez porcje jedzenia i po marzenia. A Nowy Jork to największe miasto w USA. Około 8,6 miliona mieszkańców. Miasto złożone z 5 części. Manhattanu, Brooklynu, Queens, Bronxu i Staten Island. Ale dla większości ludzi Nowy Jork to nie tylko punkt na mapie. To symbol. Jedni widzą tu karierę, inni chaos, jedni wolność, inni samotność. I właśnie dlatego chcę go zobaczyć nie tylko oczami turysty, ale też oczami kogoś, kto tu naprawdę żyje. No to dzień dobry. Pospałem sobie chyba godzinkę w samolocie. No a teraz przesiadka na lot do Nowego Jorku. To jest tak duże lotnisko, że nie wiem gdzie iść tak naprawdę. Więc nie wiem, kierujemy się tutaj, pokazuje, że czas przejścia to około 30 minut. Ale aplikacja Lufthansa jest na tyle spokojna właśnie, że wszystko w niej jest pokazane krok po kroku. Więc nawet nie jest tak źle. Także dążę do gate'u, zobaczymy czy dotrę, bo może się okazać, znając moje szczęście, że nigdzie nie polecę. Że słuchajcie, tu się idzie i idzie. Końca nie widać, generalnie to jechałem kolejką. Idę chyba już za 30 minut i końca nie widać, więc nie wiem po prostu czy na miotle zaraz nie będę musiał padać po tym lotnisku, żeby dostać się do tej kontroli paszportowej, a finalnie do swojego gate'u. Także zmierzam dalej do swojego punktu przeznaczenia. Lot przez Atlantyk ma w sobie coś dziwnego. Niby siedzisz w fotelu, oglądasz film, jesz coś z pudełka, co ci dają i udajesz, że jest wygodnie. Ale tak naprawdę przemieszczasz się między dwoma światami. Jeszcze chwilę temu był dom, codzienność, znajome ulice, a zaraz będzie miasto, które tak naprawdę przez lata było dla mnie bardziej wyobrażeniem niż miejscem. I chyba właśnie to jest to, co najbardziej mnie kręci w podróżach. Ten moment, kiedy coś, co było tylko obrazem, w głowie nagle staje się prawdziwe. Coś, co możesz dotknąć. No i jesteśmy. Nowy Jork. Szybka kontrola paszportowa i teraz odebrać bagaż. Ola ma po mnie przyjechać, więc się jakoś tak w miarę musimy szybko zebrać z tego lotniska. Nie wiem, jakie tutaj warunki panują. Pierwszy raz jestem w USA, więc przeżyjemy to razem. Stany Zjednoczone. Pierwsze wrażenie? Skala. Tu wszystko wydaje się większe. Drogi, samochody, reklamy, odległości, nawet tempo ludzi. Nowy Jork nie wita spokojnie, on raczej od razu mówi: dobra, nadążasz albo nie. I właśnie w tym całym chaosie czeka na nas osoba, przez którą ten wyjazd w ogóle się wydarzył. Moja przyjaciółka, Ola. To ona ma nam pokazać miasto. Nie tylko zabytki, ale też miejsca, które mają klimat. Jedzenie, dzielnice, historię, codzienność. Taki Nowy Jork, którego nie da się zobaczyć z samej listy atrakcji. Po dojechaniu na miejsce i po zostawieniu bagaży zrobiliśmy sobie krótki spacer po okolicy. I powiem wam szczerze, że od razu czuć ten klimat, że jesteś w totalnie innym miejscu. Wielkie bloki, szerokie ulice, różnorodni ludzie, kawał historii, który otaczacie dookoła, no i oczywiście którego nie da się podrobić. Wszystko robiło niesamowite wrażenie. I ten spacer nawet miał taki vibe scen z filmu. A do tego pogoda. Było tak gorąco, że nie mogłem sobie wtedy wyobrażać niczego więcej, czego mógłbym jeszcze chcieć.
Po chwili też dotarło do mnie, dlaczego ci Amerykanie noszą tak wielkie kubki wielkości plecaka albo jeszcze czegokolwiek innego. Przy takich temperaturach naprawdę chce się ogromnych ilości wody. Jesteś tak spragniony czy spragniona, że pierwsze znalezienie sklepu zawsze będzie zakupienie wody. No i oczywiście po takiej trasie nie mogło zabraknąć czegoś, co trzeba zjeść. A na pierwszy ogień, jak jesteś w Stanach, warto spróbować burgera, ale też nie byle jakiego. Znaleźć musisz dobrą restaurację, gdzie zjesz faktycznie dobrego, prawdziwego burgera. No i na takiego właśnie się wybraliśmy. Siemka, siemka. Dzisiaj, kurde, zapomniałem mikrofonów. To jest właśnie Ola, o której wam wspominałem. Właśnie mieszka dziewczyna już sobie w Nowym Jorku. Jej mąż zaraz... Ile? 8? 8 miesięcy. No i właśnie, otóż to, dzisiaj zwiedzamy, ale teraz pierwsza rzecz, jaką robimy po przylocie, Ola po wstaniu co niedawno, to będziemy jeść burgery. To są I takie... milkshake'i. I milkshake'i. To jest coś, co podobno Amerykanie Takie typowo połączenie. klasyczne. Tak jak z filmu. Jezus, zaraz wam nagramy, co będziemy I to jest jeść. taka fajna, ikoniczna miejscówka. Zaczęli, ja dokładnie nie powiem tego jak to było, ale z tego co wiem, oni są słynni z tego, że mieli budkę przy bodajże Madison Square Garden, albo mąż będzie lepiej wiedział. I oni zasłynęli z tego, że mieli tylko jedną budkę i później otworzyli całą sieciówkę właśnie. I to jest dlatego takie słynne. Ta miejscówka jest słynna, tak no. O rany, jak będziecie jechać do Nowego Jorku, To jest musicie koniecznie, tutaj żeby przyjść. skosztować z tego, No tak. właśnie. Taki No. must have. Jezu. Dobra, to zaraz zobaczymy się przy jedzeniu burgerów. Zabieramy się teraz za jedzenie tych pyszności. Słuchajcie, generalnie jesteśmy w trakcie jedzenia, a tak naprawdę jesteśmy po jedzeniu i bardzo sobie podjedliśmy tymi burgerami, ale jest coś ważnego, co muszę wam powiedzieć. W sumie to my wszyscy musimy wam powiedzieć, że te burgery, jak to smakuje w ogóle? Nie jest taki burger z McDonalda, wiecie o co chodzi. To jest coś takiego, że jedziesz do babci, której nie widziałeś rok, po czym ona ci robi świetne jedzenie i ty jesz to całe jedzenie, po czym nagle to jedzenie się kończy, ty prosisz o jeszcze, a ona mówi, że tego nie ma. Wiecie, i to jest tak, że ty po prostu możesz jeść to dalej, nie? To jest po prostu... To jest coś niesprawiedliwego, że to się musi kończyć, nie? Ale potem jak wrócę plus 40 kilo, to będzie, wiecie, ale to jest coś, czego pragnąłem. Niesamowite miejsce w ogóle, także tutaj serdecznie bardzo wszystkich zapraszamy. Po tych cudownych burgerach nie było już odwrotu. Trzeba było iść na spacer. Wiecie jak to jest, klasyka. Człowiek zjadł konkretnie, więc trzeba powiedzieć sobie, że musimy trochę spalić. Dlatego ruszyliśmy do Central Parku, żeby rozprostować moje kości po podróży, złapać trochę świeżego powietrza, jeszcze przez chwilę poczuć ten pierwszy nowojorski vibe. I serio spacer po Central Parku, po całej trasie to był naprawdę idealny reset. Trochę zieleni, ludzi, miasta w tle i głowa serio zaczyna odpoczywać i ogarniać. Stary, jesteś w Nowym Jorku. Później wróciliśmy do domku, usiedliśmy na spokojnie, no i zaczęły się rozmowy i nadrabianie tego czasu, kiedy się nie widzieliśmy. I tak minął mi pierwszy dzień w Nowym Jorku. Lot, pierwsze wrażenia, spacer, burger, Central Park i to poczucie, że to dopiero wszystko się rozkręca. Więc jeśli chcecie zobaczyć, co będzie dalej, zostawcie subskrypcję, wpadnijcie też na mojego Instagrama i TikToka, bo tam też będzie więcej kulis. No i oczywiście będziecie wiedzieć pierwsi, że następny odcinek jest gotowy do obejrzenia. Dzięki, że byliście ze mną w tej pierwszej części i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.